Witam wszystkich. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym szybka propozycja na obiad taki jesienny z grzybów leśnych i z makaronu. Tak jest, bardzo fajny, smaczny i szybki. No i wiadomo, pięknie pachną, super smakują, ale jest pewien mit, że nie mają albo mają bardzo mało właściwości odżywczych. To jest mit. Grzyby posiadają białko łatwo przyswajalne, tak jest, błonnik. Dodatkowo są niskokaloryczne, bo w 100 gramach grzybów jest mniej więcej około 50 do 70 kalorii. Mają też witaminy takie jak B, C, E oraz witaminę D, która jest uzależniona od tego, gdzie rosną. Czy na większym słońcu, czy na mniejszym słońcu. Nie tylko. Mają też chrom, cynk, jód, potas i selen. Tak jest. Także nawet minerały mają. Witaminy są uzależnione od tego, gdzie rosną. Im więcej słońca mają, tym więcej po prostu przyswajają tych witamin. Nie przedłużając tego odcinku, bo ja już, słuchajcie, zbieram się do lasu. Mam już kanapki, mam już kozik i mam już termos. Wszystko przygotowane. Także ja bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za lajkowanie oraz zachęcam do subskrypcji i lajkowania. Mój kot już się wybiera do lasu, ja idę z nim. Trzymajcie się, cześć, na razie, do następnego. Będzie się działo. Przepraszam, można? Śpieszymy się! Tak jest, spieszymy się już. Także Tot ma rację. Szybciutko ogarniamy to danie, bo jest bardzo smaczne i aromatyczne. No to na co czekamy? Na nic. Grzybki, jak widzicie, obrane, ale płucze. Wiem, są przeciwnicy, którzy mówią, nie płucze się grzybów, nie płucze. No ale niestety, zobaczycie, ile w tych grzybach jeszcze było tego, powiedzmy, syfu. No, pływa tego, nie? Grzybki w takim razie myjemy szybciutko, one troszeczkę obciekną, a my się zabieramy teraz za krojenie. O, jeszcze jeden ucieka, świeżutki jak widać. Zakrojenie. Ogonków nie wyrzucamy, oczyszczamy, jeżeli jest taka potrzeba i na mniejsze części, a te takie mniejsze grzybki na 4, większe na więcej. Dotknij tego grzyba już po tobie! No właśnie, Tot ostrzegał, a Tynio je zabrał. No i patrzcie, robaczywe. Oczywiście są zwolennicy, którzy lubią, jak w grzybkach jest więcej białka, ale sorry, nie ja. Większe grzybki staram się kroić na kilka kawałków, 6, 7, 8, na mniejsze takie właśnie, żeby było gotowe, przygotowane. Zabieramy się za cebulę, ale nie będziemy nad nią płakać. Dlaczego? Bo ona jest tu smaczna i pożywna, a dodatkowo jeszcze doda nam fajnego smaku. Pokrojona, przygotowana i zabieramy się teraz za czosneczek. Czosneczek ja kroję na takie talarki, na takie właśnie różne płatki, ale spokojnie. Możemy, jeżeli mamy za duże, troszeczkę przesiekać. Nie przeciskam przez praskę w każdym razie. Odkładamy czosnek. Mamy bulion warzywny, mamy serek przygotowany oraz śmietanę 30. Oj, będzie tu grubo. No i mamy tymianek. Ja tutaj, jak widzicie, tymianek świeży, on jest mega aromatyczny, mega fajny i pokazuje, patrzcie, ile dziubania tego, jak ptak by tutaj dziubał. No, ale właśnie mój sposób, przez cienką tareczkę, proszę bardzo, voila i gotowe. Oczywiście gdzieś tam coś nieraz padnie, ale dużo szybciej niż jakby dziubał jak ptaszek. Pietruszka, natka z pietruszki. Ja mniej więcej taką pół pęczka takiego małego użyłem do tego. Pietruszki można troszeczkę więcej, można mniej, jak to woli. Siekamy na drobniejsze kawałki. I też będzie czekać na swoją kolej. Makaron. Na patelnię ląduje tutaj masło klarowane, troszeczkę jeszcze zwykłego, ale polecam dobrze rozgrzać i... Ale no to co to za... Grzybowe królestwo! I nasza patelnia będzie grzybowym królestwem. Oj, grzyby nawet nie spodziewają się, co tu będzie w tym królestwie się działo. Królestwo smaku i bogactwa aromatów. Smażymy, tak jak napisałem, mniej więcej 15-20 minut, to jest takie minimum. Zamieszamy na początku, dorzucimy troszeczkę soli, żeby grzyby nasze puściły jak najwięcej wody, a później przez jakiś czas ich nie ruszamy, zostawiamy, niech one się smażą i karmelizują.
proszę bardzo, skurczyły się. Ja tutaj już muszę niestety zareagować i troszeczkę potrząść nimi, ale zobaczycie, jak one się zaczynają właśnie pięknie podpiekać i karmelizować. Voila! Pięknie, nie? No właśnie, takie mają być. Jeżeli macie więcej wody w skrzybach, trzeba troszeczkę dłużej poczekać. Robimy na środeczku miejsce, cebula wlatuje i jeszcze kilka minut, 5-4 minuty. Najważniejsze, żeby ona się lekko zeszkliła i zaczęła się powolutku karmelizować. Także grzyby jeszcze dochodzą. Dorzucamy tutaj tymianek świeżutki. Macie suszony, spokojnie też można, ale to sobie wyregulujcie właśnie, ile czego dodać. My się zabieramy już za gotowanie wody pod nasz makaron. Troszeczkę solimy. No niestety trochę też to trwa. I dorzucamy tutaj czosnek. Tak jest, czosnek mniej więcej przynajmniej te 10-15 minut przed końcem, żeby on zmiękł, oddał smaki. I tutaj opcjonalnie zioła prowansalskie lądują na patelni, żeby oddać też swoje aromaty. Mamy już gotującą się wodę, wrzucamy, pamiętajcie, 2 minuty, minutę wcześniej wyciągamy, żeby było al dente i mieszamy co jakiś czas. Dolewamy bulionu warzywnego do grzybów i przykrywam je. Dlaczego? Żeby jak najszybciej uzyskać tą wysoką temperaturę. Tutaj próbowałem, jest słone, jest ok. Po dosłownie chwili mamy już właśnie duszone, tak jakby lekko zaczęły się dusić nasze grzybki, ale bez przykrycia. Pieprz biały. Dlaczego biały? On jest delikatniejszy i troszeczkę mniej aromatyczny. Dorzucamy śmietanę 30. Dlaczego właśnie pieprz biały? Nie zabije nam właśnie aromatu grzybów. Tam się, widzicie, pięknie gotuje, redukuje. Mamy już przecedzony nasz makaron. No i co? Troszeczkę smaków wzbogacamy przez serek tarty. Ile dacie, ale naprawdę niedużo. Troszeczkę też dodatkowo zagęsi ten sosik. No i co? Próbujemy. Jeżeli potrzeba dodać sól, pieprz, proszę bardzo. Jeżeli dodacie czarny pieprz, pamiętajcie, jego troszeczkę mniej. Tym bardziej, że biały tak fajnie tutaj znika. No i wrzucamy nasz makaron penny. On ma się tylko otulić tym sosem naszym. Zresztą zobaczycie, ile wchłonie tego sosu. Zmniejszamy gaz, dorzucamy naszą natkę pietruszki. Finish. Tak jest. Szkoda już, że tot nie wpadł tutaj na wspaniały sos grzybowy. Serwujemy. Ja tutaj taki fajniejszy talerzyk, reprezentacyjny można powiedzieć, ale można i na białym też. O, proszę bardzo, jak pięknie wygląda. No i to jest końcóweczka. Dodatkowo ja tutaj polecam troszeczkę właśnie sera, udekorować pietruszką i posypać minimalnie pieprzem. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i bardzo Wam dziękuję. No i co? Do następnego smacznego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!